Wysoka parabola. Będzie też daleki lot. Bardzo ładnie Adam, bardzo ładnie. 212 metrów podaje speaker. Pierwsze miejsce Adama Małysza i zostaje już tylko Martin Schmidt w tej pierwszej serii. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się na legendarnej skoczni w Harrachowie. To właśnie jest ta mamucia skocznia. Największa z największych i to właśnie tutaj rozpoczęła się Małyszomania. Każdy kojarzy Adama Małysza, Kamila Stocha i generalnie skoki narciarskie. Może nie skoki, co loty, bo znajdujemy się na skoczni, gdzie latano, gdzie Małysz poleciał 212,5 metra, ale nie przedłużajmy, tylko chodźmy. W tym miejscu właśnie stali kibice. Tysiące kibiców przyjechało właśnie oglądać Małysza i to był ten plac. To jest to, co kojarzy się z telewizji. Tam są z tyłu rozkładane te właśnie takie instalacje, takie rusztowania, gdzie są kamery. No to wszystko było poustawiane w kamerach. Oczywiście tam byli po lewej stronie sędziowie. Skocznie są dwie. Duża, mamucia i z boku jest ta trybuna sędziowska. I nie możemy dojść do porozumienia, w jaki sposób się podzielić, kto gdzie ma Każdy iść. chce iść na mamuta, każdy chce zobaczyć, jak wygląda szczyt tej skoczni, jak to wygląda od góry. Wiecie, może być tak, że i z dwóch stron się spotkamy tam pod skocznią, ale Dobra, nie musi ale tak być, doszliśmy nie? do wniosku, Dobra, że gramy w papier, papier, skała, kamień, nożyce, tak? 3, 4. 4. Dzięki Paweł. 3, 4. Piąteczka! Mamucik jest nasz! Spójrzcie, co tutaj w ogóle jeszcze zostało. Relikt dawnych czasów, czyli oznaczenie metrów. Kuba to zobaczy. No, zobaczcie, 212. Tu było 212, a tu było pół, co nie? Czyli Adam Małysz wylądował tutaj. Zobaczcie, jak to jest blisko końca skoczni tak naprawdę, to nie? Stary, wiesz, że stoimy na 212 metrze. Przepraszam, czekaj. Teraz stoimy na 212,5 i tu wylądował Małysz. I tutaj jest, słuchajcie, ja nie wiem ile tu jest stopni, ale za 30 na miękko, to nie? Czytaliśmy. No. I tak, roczniki lat 90. i starsze mogą pamiętać właśnie rywalizację Adama Małysza, Martina Schmidta, Svena Hanafalda. Są jedyni skoczkowie, których pamiętam, bo to były czasy, kiedy to się oglądało. Jednym z takich punktów w rywalizacji była mamucia skocznia w Harrachowie. Nie jestem specjalistą, mówię to co jako Janusz sportu, który oglądałem to jako dzieciak, nie? Tak sobie przypomnijcie teraz te czasy właśnie, jak to każdy, dosłownie każdy oglądał telewizję i czekał właśnie na skoki Adama Małysza, ale zastanawiacie się pewnie, czemu ta skocznia została zamknięta, skoro była na tyle legendarna. No, albo mówią o tym właśnie chłopaki, albo powie o tym lektor, albo powiem o tym ja trochę wyżej, bo trzeba wyjść na górę. Ej, tu jest taka normalnie, są schodki takie metalowe, co nie? Mieści się. Wyrwał w skoczni dziurę. Idzie na górę. Nie czuję jak rymuje. Kondycyjnie to ja nie jestem przygotowany na takie wyprawy. Ojej. 155 metr, Widzisz, o tym mówiłem. a mi ciężko. Kądziu mimo wszystko, patrz pod nogi, bo mimo że to metalowe, to nie wygląda to dobrze. Ej, a myślisz, że skoczkowie tutaj wchodzili, czy Nie ma bab, mieli wyciąg? Co? nie musieli wjeżdżać. Wjeżdżać? No. Wtedy chyba nie było tego wyciągu. On jest nowy, widać. Widzę, że ktoś przeciera szlaki przede mną. Fajnie, fajnie, czyli wiadomo, że można wejść na górę. I w ogóle czas chyba się ruszyć, bo chciałem nagrać, jak chłopaki wchodzą po tych schodach z wieżyczki sędziowskiej, wiecie, tam gdzie sędziowie machają flagą. Ale widzę, że jeszcze mam dużo zapasu, jakieś 200-300 metrów. Po mojej prawej stronie skocznia, po lewej stronie stok narciarski. Tych stoków jest kilka i słuchajcie, idealnie w dzisiejszych ubraniach wmieszaliśmy się w tłum. A jeżeli chodzi o ubrania, bo często też o to pytacie, to właśnie mamy je od Revolution Race, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. W ogóle powiem wam, że fajna sprawa, bo zaopatrzyliśmy się przede wszystkim w buty, bluzy, ale i spodnie, które są podszyte polarem i one są bardzo leciutkie, mają dużo kieszeni, są wodoodporne i są przede wszystkim ciepłe. Tak samo ta kurtka, widzicie, ta woda z niej po prostu spada. Jeżeli chcielibyście przetestować ubrania Revolution Race, to teraz jest dobra okazja, ponieważ producent zdał nam specjalnie rabatowy kod dla was. 15%, kod to jest URBEX15, ale musicie być szybcy, bo on trwa tylko kilka dni. Zresztą wszystko macie w opisie filmu podane, tam sobie zajrzyjcie i sprawdźcie, a my wracamy do wspinania się na giganta. Oj, bo jeszcze długa droga przed nami. To jest pokuta za te wszystkie fast foody, co zjedliśmy. Chce się żreć? To potem trzeba zapierdzielać. Tu jakaś taka rura cały czas biegnie. A, wiesz co?
Wiem co to jest, ale czekaj, tylko dojdziemy tu kawałek. Widzisz, o tym mówiłem. A mi ciężko. Tu jest taki zawór Aha. i ta skocznia kiedyś doczekała się armatek. Armatek, żeby mogli, no, nie ma warunków skakać. Tu jesteśmy gdzieś w połowie, to nie? 155 metr. 155 metr. Kurde, wysoko. Znaczy się wysoko i daleko. Tak, jest dobry wiatr, macha flagą, polsko-biało-czerwoną flagą, jest zielone światełko i już polski orzeł zjeżdża z progu, już jedzie, już jest odbicie, piękne odbicie z progu. Czy będzie punkt K? Czy będzie punkt K? Boże, przeleciał punkt K i jest nowy rekord skoczni. Wow, to musiały być emocje. Jezus Maria, ale to jest strome. Sam zjazd na nartach tu jest karkołomny, a tu trzeba jeszcze zeskoczyć i zjechać na dół. Wow. Cofnijmy się 20 lat wstecz, to właśnie w tym pięknym, malowniczym miasteczku Harachowie, w którym aktualnie mieszka około 1500 mieszkańców. W szczycie Mały Szomani, gdzieś tak w 2001-2002 roku. To miasteczko przeżyło oblężenie polskich kiwniców z łaknionych zwycięstwa orła, polskiego orła z Wisły. Wyobraźcie sobie, że do tego miasteczka przyjechało około 15 000 ludzi, z czego Czesi cieszyli się, bo czuli, że to jest jakiś renesans dla tej skoczni, że mogli zarobić na biletach, ale wielu Polaków miało problemy logistyczne, ponieważ wszystkie kwatery były zapełnione. Nie byliśmy wtedy w Unii Europejskiej, ani Czesi, więc trzeba było kilka godzin odstać na granicy, a jeden z urzędów nam wydawał taki tip, że auto lepiej zostawić po polskiej stronie, a oni postawią autokary. Prośba do was, starsi widzowie, jeżeli ktoś z was był w Harachowie za czasów Mały Szomani, czyli w tym największym szczycie popularności skoków narciarskich, opiszcie, jakie tu były wrażenia, jaka była atmosfera, no i generalnie, czy było warto, chociaż chyba na to konkretne pytanie odpowiedź znam. Jak ja bym był takim skoczkiem i miał wejść na górę i potem skoczyć, to ja bym już dostał wylewu w połowie tej drogi. Są jakieś takie instalacje, widzisz? Co to jest? To wyciąg był? I co, i tu by się kończył? Co? Ten wyciąg. Chociaż nie, ta lina tutaj biegnie dalej. W którym momencie jesteś skoczni, tej mniejszej? Wiesz co, próbuję wejść na ten sędziowski, trybunę sędziowską, tylko boję się, że nie ma wejścia tutaj, ponieważ jest tu jakiś bungee, coś takiego. Bungee? Bungee? Tak, to jest bungee na 100%, tam gdzie jest ten podest, bo na dole jest plakat z bungee, więc one po prostu w okresie wakacyjnym na pewno ludzie skaczą tutaj. Czyli nadal kolebka skoków jest zachowana. No, tylko w sumie wolałbym skoczyć na bungee niż o nartach z mamuta. A wam jak idzie? Znajdujemy się na 124 metrze i przemy do góry. A czekaj, bo jestem na tym niższym tarasie i jestem ciekaw, czy widzicie mnie. Na niższym tarasie to ciebie nie widzę. Może ty nas zobaczysz. No na tym środkowym bym powiedział, jak jest ten najwyższy z bungee, to jestem piętro niżej. No to widzę taki piętro niżej, ale tam ciebie nie widzę. No dobra, to się gdzieś na górze spotkamy, bo was też nie widzę. Dobra, no to w kontakcie. Trybuna sędziowska jest tutaj, czyli to jest ta nisza, bo zobaczcie, są takie podwyższenia specjalnie po to, żeby każdy z trenerów mógł sobie tam stać i obserwować swoich zawodników i ma pełny widok na skocznie jedną i drugą. Bungee zona, max 160 kg, minimum te 40, jak coś, tam są zakazy i tak dalej, czyli tu jest właściciel prywatny i wejście jest niestety od środka. No cóż, no trzeba spróbować wejść na tą górną skocznię. Chociaż nie, chyba jest tędy wejście po tych schodkach, a przejście jest tam na samej górze przez te szklane drzwi. No ale ewidentnie jest tu właściciel, to nie będę nikomu na chatę wchodził. Mam nadzieję, że chociaż na skocznię tędy wejdę, bo jak nie ma wejścia dalej, to niestety mamuta nie zobaczę. Skończyły się na schody. Niedobrze. Ja na chwilę wejdę tutaj, bo chcę wam pokazać widok z środka. Zobaczcie, to już widzicie, czemu ją zamknęli, bo jest w tak złym stanie, że przez 8 lat no została dosyć mocno zrujnowana. I kolejna sprawa, mówiłem o cmentarzu na skoczni, to jak zobaczycie tam kościół, to za tym kościołem jest właśnie malutki cmentarz. I można powiedzieć, że my już jesteśmy jakby na szczycie tej góry, bo dalej jest dobudowany sam rozbieg, który miał bodajże 118 metrów.
mniej więcej coś około tej wysokości. A w ogóle obiekt ten znajduje się na górze Czarciej, czyli Diabelskiej. Wszystkie te powiązania, cmentarz tam na dole, mamucia skocznia, gdzie naprawdę lecisz na złamanie karku, plus Czarcia Góra robią swoje. O człowieku! Obczajcie to, to jest ten słynny próg, skąd wybijał się Małysz. Tutaj jest jakaś trybuna, myślę, że tutaj jest trybuna też sędziowska, ponieważ obserwują próg i wybicie. Tutaj jest jakaś taka pusta przestrzeń, a tu zaczyna się, słuchajcie, lądowanie. I jeszcze nie tutaj, bo tu są deski, dopiero za tymi deskami tam na dole jest lądowanie. Widok stąd jest nieziemski. Normalnie czuję się, jakbym był na szczycie góry, no w sumie to jestem w jej połowie. Ale widzę, że tak, tam można chyba przejść na dużą skocznię i tędy chyba do nas może przyjść Łukasz, tu są jakieś wyciągarki, rzeczy, tam można wejść do środka i zaraz to obadam. No a tam jak pójdziemy jeszcze do góry kawałek, to będzie sam mamut. W ogóle jak przygotowaliśmy się, czytaliśmy o tej skoczni, no to też z jednym argumentów, dla którego nie jest ona używana, był taki, że ona jest strasznie zarośnięta i tak jak możecie kojarzyć, zawsze wyskok to zawsze były takie dwie kolejny takie wyżłobione, a zobaczcie, to jest teraz jeden wielki pagórek. No, bałbym się zjechać na sankach z normalnej góry, a nie z 200-metrowego szczytu. A co dopiero na nartach, gdzie tu każdy zjeżdża 100 na godzinę, każdy wybój możecie zabić, a jeszcze musisz wyskoczyć stąd, więc naprawdę kupa pieniędzy byłaby potrzebna, żeby tę skocznię odremontować i przywrócić do normalnego stanu używalności. Nasi patroni wiedzą o tym, że byliśmy tutaj już od jakoś 2 tygodni. Na naszą grupę wrzucamy na bieżąco, co robimy na naszych wyprawach, ale chciałem tutaj Wam serdecznie i gorąco podziękować za to, że z nami jesteście. To właśnie dzięki Wam możemy realizować takie wyprawy. A jeżeli Wy chcecie dołączyć do naszej super tajnej grupy patronów, to gdzieś tu pojawia się karta. Dziękujemy. Co to jest? Jakaś folia do rozwijania? Widzisz? Tu jest jakaś Ale my Ciebie też słyszymy. Chodź tutaj tą barierką, to dojdziesz do nas. Siema. I co jest? Było takie przejście normalne? Było. Normalnie schody są. Człowieku. My mieliśmy taką trasę, a to jest dopiero połowa tej skoczni, nie wiem czy wiecie. A Wy nie byliście Znaczy tej, no co ty? Dopiero tu doszliśmy. A tu jest połowa tej dużej, możecie sobie zobaczyć jak chcecie od razu. Dobra, idźmy na mamuta. Zobacz, tutaj są jakieś fajerwerki, ktoś tu Sylwestra musiał robić. No. Jak chcemy wejść na mamuta, to tylko tu. Powiem ci tak, jak staniesz tutaj, to z tego progu nie widzisz w ogóle jak to jest daleko, co nie? Wysoko. Prawda, wyjście, zróbmy sobie tu foteczki. Żebyś tylko nie zjechał na tym, co nie? Belka ustawiona na ostatni próg. Jeszcze zjedzie! Machnął czeską chorągiewką, ale w sercu Mazurek Dąbrowskiego. 120 na godzinę! Leci i... Z telemarkiem! Się wygląda jakby zjadł tego kebaba i nie wiem w stanie czy to zdążyć. 180! Chyba żywej wagi. Nie, 280. Idziemy tam jeszcze kawałek wyżej, co? Kuba, Guillermo Lama Salsa. Dam ci 100, jak zjedziesz na plecach. Gdzie? Stamtąd na dół. Gdyby nie było tego uskoku, to za 100. Pieniądz to pieniądz. 100 koron. Czeskich. W ogóle jak to oświetlenie, taka korzeniówka chamska. A, bez kitu, dopiero teraz ogarnąłem, to jest oświetlenie. Ja. O, kajne ręce. Ty, a tu jeszcze jakiś domek jest, ej. Wyobraź sobie, że wyskakujesz z tego progu, a pod spodem widzisz góry, miasto i jakieś 15 000 osób, które cię obcina. Telewizor tego nie oddaje. Wpadliśmy na genialny pomysł, a mianowicie ja z Kubą Łukaszem wbijamy się na samą górę. Czemu ty nas mylisz ciągle? To Bo masa, jesteście nie? podobni. Nie no, żartuję. No ciągle mówię, Kuba, Łukasz, się wiesz. Dobra, jaki jest plan? On wyciąga drona, zostaje tutaj, gdzie jest, kręci nas z góry i całą okolicę, a my zdobywamy szczyty. Wyżej, tam do tego domku. No tak, no zostajesz tutaj, kręcisz okolice. To może domku. zostaw mi ten plecak w ogóle. W sumie tak. Kup nam grzaniec jak jest tam. Starsi to i mądrzejsi. Kiedyś na około zobacz, się z plecakiem wbijałem. Ty chciałeś wjechać na samą górę, a my jesteśmy w 1/3 wysokości tego stoku, tak? I ten szczyt jest jeszcze hen wyżej. No, Szybciej było wejść tu, niż schodzić przyznaję. z góry, co nie? Zwracam honor, ale za to, z racji, że mnie oszukaliście w kamień papier,
Udało mi się jeszcze dużą zobaczyć. Co cię oszukał? Wy. Nie wygrał. Graliśmy w Makao. Aha. Ja ci powiem, że tutaj to już trochę... Kupa w majtach się robi. Ej, jeżeli to ogląda jakiś skoczek narciarski, to jesteście psychopatami, naprawdę. Jesteście takimi kotami, że nie mam słów. Żebym dostał zawału, jakbym tam usiadł. No mi nogi drżą już. Człowiek starszy to coraz bardziej strachliwy. Ja się nie dziwię, że im starsi skoczkowie, tym szybciej kończą karierę. A Kasaj, który skacze tyle lat, co Marowicz gra. Jak Rodowicz gra. Jego też na sezon tylko rozmrażają. Kto robi to przezroczyste? Nie Po wiem. co? Jakby to była normalna deska, to bym... Bez strachu, nie? Już ty, bo ja muszę iść, bo będę coś się cofał. Dobra, ja idę. Bo jak nie pójdę, to zwrócę. Ty jesteś na najniższym progu, co mieli skakać. Trochę mnie to drażni, że to tak trzeszczy i coraz bardziej to trzeszczy. Wszystko jeszcze jest oblodzone. Ja się cykam. Powiem spoko, że to jest naturalne. Strach, on jest zdrowy, bo pozwala nam nie robić głupich rzeczy, takich jak to. Nie polecam coś takiego robić, z pewnością. Zobaczcie, z takiej właśnie perspektywy skoczkowie możecie teraz zobaczyć, widzą coś takiego przed skokiem. Jeszcze raz, panowie, jesteście kotami i mistrzami, bo jeden z nich to jest kot. Tam już anteny, BTS-y i to widać, widzicie, to jest w ogóle, tu gdzie stoję, to jest na sznurze, teraz ogarnąłem na czymś takim, więc gdyby to puściło, sądzę, że to ma dosyć duży udźwig, ale nie jest używany przez paręnaście lat, więc gdyby ten wózek, na którym stałem, puścił, to bym ja sobie tędy zjechał tam, to mnie wypierdzieliło i poturbowało dosyć mocno, więc nie ogarnąłem czego i to było dosyć głupie. Dobra, teraz pyk, kolejna, pyk, 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 pyk. A tutaj to się idzie jak do siebie, do domu. To jest zejście stąd i tam, no. Widzicie? To tamtędy wchodzimy ze strachem, a to można sobie przejść normalnie. Może jeszcze tam wyżej pójść. Jak myślicie? No tutaj jest to miejsce, gdzie ci skoczkowie sobie stoją. To wszystko jest bujające się, ręce mi się do tego przyklejają. Chcę zobaczyć, co to tam za dziura jest, widzicie? I ktoś do mnie chyba krzyczy. Nie wiem kto. Ale idę z tym. A, tutaj ktoś krzyczy. A do pieska. Widzicie? Przestraszyła się pani, tak krzyczyła. Bo jej piesek tu wszedł, a ona się boi. Może trzeba ratować pieska, to idę tam. Byłeś co na skoczni? Tak, widziałem i panią, która myślałem, że do mnie krzyczy. A ona krzyczała do pieska. A gdzie ty jesteś, bo widzę to wejście na kładkę. No po drugiej stronie, a ty przeszedłeś już na drugą stronę, tak? Dobra, poczekajcie. Wcześniej rozkminialiśmy, jak tutaj skoczowie wjeżdżają. I teraz sobie przypomniałem, że oni przecież wjeżdżali na takich krzesełkach. Tak, i większości. schodzili stąd. No tutaj wchodzili, stąd sobie wchodzili tam i tam już czekali, tak jak mówiłeś, na swój skok. No, I to są te krzesełka, po których oni normalnie sobie wjeżdżali. Więc Fajnie. zagadka rozwiązana. teraz mogliby to uruchomić, moglibyśmy zjechać na dół, bo trochę Tu czas jeszcze nas trzeba goni. zejść. Panie,
Czemu tu nie ma helikoptera? Ale moją ścieżką możemy zejść, było spoko. Tak? No ta nasza to była dosyć męcząca. I tutaj kończy się nasza wyprawa po legendarnej mamuciej skoczni w Harrachowie. Wybraliśmy się śladami orłów z Wisły i nie tylko. Chcieliśmy się poczuć jak skoczkowie i przyznajemy, jesteście świrami. Szacun panowie za to, co robicie. Dziękujemy wam za te wszystkie puchary i medale i dziękujemy naszym patronom, których lista wyświetla się w tym miejscu, bo to dzięki wam możemy zwiedzać i nagrywać te odcinki. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!